Cześć wszystkim, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was bardzo ważny temat. Razem z Sarą będziemy rozmawiać o izolacji od świata i jej wpływie na jednostki i społeczeństwo, szczególnie w kontekście grup destrukcyjnych i biznesów MLM. No i oczywiście przede wszystkim, tak, na przykładzie organizacji Świadków Jehowy. Oj tak, dokładnie. I wiemy, że to może być dość ciężki, kontrowersyjny temat, ale postaramy się go Wam przedstawić w sposób zrozumiały i przyjemny do słuchania, jak zawsze. Zacznijmy. Pamiętajcie, żeby oglądać do końca, bo będą sceny po napisach. Jeśli się jeszcze nie znamy, no to najwyższy czas, żeby to zmienić. Ja jestem Edwin, a to moja współprowadząca, która ze mną prowadzi. Współprowadzi ten program, ten kanał, czyli Sara. Na tym kanale dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi z opuszczeniem Świadków Jehowy i analizujemy materiały propagandowe. Prowadzimy rozmowy z osobami, które odeszły od tej grupy lub innych grup destrukcyjnych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak ustrzec się przed wpływem takich organizacji i zrozumieć mechanizmy ich działania, no to koniecznie subskrybuj nasz kanał, dołącz do naszej społeczności i razem odkrywajmy tajemnice manipulacji i kontroli umysłu. A teraz możemy zaczynać. Zacznijmy od tego, co to właściwie oznacza izolacja od świata. Cóż, w kontekście grup destrukcyjnych i niektórych biznesów MLM mówimy tutaj o sytuacjach, gdy ludzie są odseparowani od reszty społeczeństwa, tracąc kontakt z rodziną, z przyjaciółmi i z zewnętrznym światem. Przykładem może być grupa, która wymaga od swoich członków na przykład zerwania kontaktów z osobami spoza grupy, zmusza na przykład do zamieszkania na terenie jakiegoś ośrodka i kontroluje ich komunikację z zewnętrznym światem. I to wcale nie muszą być takie bezpośrednie zakazy w stylu nie możesz rozmawiać z rodziną albo wyprowadź się i zamieszkaj z nami w lesie. Oficjalnie to nie muszą być nawet zakazy, to mogą być takie bardziej subtelne zachęty, wskazówki. No i w przypadku Świadków Jehowy organizacja zdecydowanie zachęca do utrzymywania przyjaźni wyłącznie z osobami, które są jej członkami. Przykłady? Proszę bardzo. A więc, Zosio, czego w ten sposób Jehowa uczy cię o przyjaźni? Tego, że muszę ostrożnie wybierać przyjaciół. I skąd możesz wiedzieć, z kim powinnaś się przyjaźnić? Jeśli ten ktoś pomoże mi przyjaźnić się z Jehową. Nie dołączę do tego kółka. Moja córeczka. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, Zosiu. I Jehowa też jest z ciebie dumny. To chętnie, ale umówiłam się do miasta ze znajomymi. Ktoś z naszego zboru? Nie, ze szkoły. Mają mi tylko pokazać miasto. Są naprawdę sympatyczni. Przepraszam, że pytam, ale... Dobrze ich znasz? Co masz na myśli? Czy interesują się prawdą? Nie wiem, to się jeszcze okaże, ale nie o to chodzi. Lori i jej przyjaciele są w porządku. Być może. Ale czy zachęcają cię do dobrych rzeczy? Na przykład do studium osobistego, zebrań, służby polowej. Nasi przyjaciele mogą pochodzić z różnych kultur i środowisk. Ważne jest, żeby kochali Jehowę. Niekiedy konieczne jest zerwanie z kimś wszelkich kontaktów. Dzieje się tak wtedy, gdy ktoś zatwardziale łamie prawo Boże i zostaje wykluczony ze społeczności, albo gdy sam wyrzeka się wiary, szerząc fałszywe nauki bądź odcinając się od zboru. Słowo Boże otwarcie nakazuje, żeby przestać się z takim zadawać. Unikanie towarzystwa kogoś, z kim się przyjaźniliśmy lub kto jest naszym krewnym, może nas wiele kosztować. Czy zajmiemy zdecydowane stanowisko, pokazując tym samym, że stawiamy lojalność wobec Jehowy i Jego sprawiedliwych praw ponad wszystko inne? Jak pamiętamy, Jehowa przykłada wielką wagę do lojalności i posłuszeństwa. Ta praktyka prowadzi do powstawania silnych więzi wewnątrz grupy, ale jednocześnie sprawia, że członkowie zrywają kontakt z osobami spoza organizacji, w tym z własną rodziną. W efekcie ich otoczenie społeczne staje się wyłącznie związane z grupą, a to utrudnia pozyskiwanie niezależnych informacji na temat organizacji, w której są, bez względu czy to jest organizacja religijna, czy też inna. I zrozumieniem, jak wygląda życie poza tą organizacją.
No, ciekawe to, co mówisz, a czy wy słyszeliście o przypadkach osób, które opuściły takie organizacje i miały trudności z powrotem do normalnego życia społecznego? Jakie wyzwania według was stoją przed tymi osobami, gdy próbują odbudować swoje życie i relacje z osobami spoza grupy? Możecie porównać swoje przemyślenia z historiami osób, które odchodziły z takich grup. No i rozmowy z takimi osobami są dostępne też tutaj na naszym kanale w playliście rozmowy, do której link pewnie widzicie tu lub tu. Gdzieś tam w górę. Gdzieś tam, tak. No i nie zapomnijcie się podzielić swoimi przemyśleniami w komentarzach, bo bardzo cenimy wasze przemyślenia. Natomiast w przypadku osób, które opuściły organizację, faktycznie może wystąpić wiele wyzwań. Przede wszystkim takie osoby muszą nauczyć się funkcjonować w społeczeństwie, które mogło być dla nich nieznane lub wręcz demonizowane przez grupę, do której należeli i z której wyszli. U świadków Jehowy często mówi się o ludziach ze świata, o tym, że świadkowie nie należą do świata albo że ten świat podlega mocy diabła. Dlatego odbudowywanie relacji z rodziną i z przyjaciółmi, którzy zostali wcześniej odsunięci od takiej osoby, może być trudne, szczególnie jeśli ta osoba mierzy się z poczuciem winy czy z uczuciem straty czasu. I o tym właśnie wspomina wielu byłych świadków, o takim uczuciu rozgoryczenia, dlatego, że spędzili kilka albo nawet kilkanaście lat na wspieraniu idei, która okazała się kłamstwem. A pogoń za tą mrzonką przypłacili odrzuceniem relacji z bliskimi. Dodatkowo dawne więzi emocjonalne i wzorce myślowe, które utworzyły się w czasie bycia częścią organizacji, mogą utrudniać adaptację do nowej rzeczywistości. W takich przypadkach wsparcie psychologiczne oraz pomoc innych osób, które przechodziły przez podobne doświadczenia, może być niezwykle pomocne. Ważne są również akceptacja i zrozumienie dla tych osób, nawet jeśli sami nie mamy podobnych doświadczeń. Izolacja od świata to jest kwestia, której nie można bagatelizować ani lekceważyć. Taka izolacja może prowadzić do poważnych problemów psychicznych i emocjonalnych, na przykład jak zaburzenia tożsamości, zaburzenia lękowe, depresja czy też PTSD. I te wszystkie kwestie wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz na takie normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i relacje z innymi ludźmi. Dlatego o tym mówimy i dlatego nagłaśniamy tę sprawę, bo to jest po prostu bardzo istotna rzecz. Najlepszą obroną przed grupami destrukcyjnymi jest po prostu wiedza. Poznanie mechanizmów, jak działają takie grupy, może sprawić, że w porę zorientujemy się, że ktoś zaczyna kontrolować nasze myśli. Oczywiście, będąc w środku w takiej grupie, bardzo trudno to dostrzec, ponieważ pewne zakazy czy rady odbierane od szefów, od przywódców, no to są przez nas postrzegane jako coś dobrego, jako ochrona ze strony tych właśnie osób, które tam przewodzą. Jednak grupy destrukcyjne stosują określone mechanizmy manipulacji i kontroli w celu wpływania na swoich członków. A izolacja, o której mówimy, służy kontroli umysłu i kontroli zachowania jednostek, które należą do tych grup. Poza tym taka kontrola pozbawia ludzi niezależnych źródeł informacji, przez co stają się bardziej podatni na manipulacje ze strony tych właśnie liderów. I na przykład Organizacja Świadków Jehowy zachęca, a właściwie zniechęca swoich członków do angażowania się w sprawy, które ewidentnie niepokoją dzisiaj ludzkość, w tym też Świadków Jehowy. Zamiast tego radzi im się skupienie na wolontariacie, na rzecz organizacji. Wyłącznie na wolontariacie. No tak, i to odbiera tym ludziom możliwość wyrażenia własnych opinii i wpływania na otaczający ich świat. Tutaj zobaczymy w przykładzie, jak takie zachęty wyglądają w praktyce. Zobaczmy, w jaki sposób możemy okazywać lojalność. Nie jestem częścią świata. Ale czy świat nie staje się częścią mnie? Każdego dnia czuję presję, żeby zaangażować się w politykę, w kwestie społeczne. W ochronę środowiska,
w rozwiązywanie problemów ekonomicznych. Ta presja może odebrać mi spokój. I wpłynąć na mój sposób myślenia. Zupełnie nieświadomie mogę zacząć popierać którąś ze stron. Ale dobrze wiem, że to Jehowa rozwiąże wszystkie problemy ludzi. Za pośrednictwem swojego królestwa, na czele z Jezusem Chrystusem. Pokazuję, że Go popieram w swoich modlitwach, W swoich myślach i uczuciach, oraz ucząc innych, co królestwo zrobi dla ludzi. wiem, że na całym świecie są miliony braci i sióstr, Którzy lojalnie, tak jak ja, popierają księcia pokoju. Bo ja nie jestem częścią świata. Izolacja od świata może wpływać na społeczeństwo jako całość, w różnych negatywnych aspektach. Przykładowo, zniechęcanie do głosowania i angażowania się w problemy lokalnej społeczności może prowadzić do apatii i obojętności wobec wydarzeń politycznych i społecznych. Efektem tego również jest niższa frekwencja wyborcza, co może prowadzić do rządów przedstawicieli mniejszości, a nie większości, jak to powinno być w demokracji. W rezultacie decyzje polityczne podejmowane są w sposób nieodpowiadający potrzebom i wartościom społeczeństwa, co prowadzi do niesprawiedliwości społecznej i niewłaściwego rozdzielania zasobów. Dodatkowo taka izolacja może prowadzić do wzrostu populizmu i ekstremizmu, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do destabilizacji społecznej i politycznej. Niektóre jednostki wręcz mogą się posuwać do naprawdę radykalnych działań i stwarzać zagrożenie dla życia innych obywateli. Jeśli chodzi o MLM i niektóre struktury, osoby, które angażują się w takie działania, często są zmotywowane do rekrutowania innych do swojej sieci, aby zwiększyć swoje zarobki oraz tych osób, które są wyżej w sieci. I ten nacisk na rekrutację może prowadzić do niewłaściwych zachowań, takich jak natarczywość, manipulacja czy wykorzystywanie relacji osobistych w celu zysku finansowego, słynne hej kochana, czy chcesz coś? W rezultacie relacje z rodziną, z przyjaciółmi czy znajomymi mogą ulec ochłodzeniu, a wręcz pogorszeniu. I takich negatywnych skutków jest więcej, a jeśli chcielibyście je poznać, no to dajcie znać w komentarzu. Czy chcecie taki materiał? Tak, o negatywnych skutkach. Porady dla słuchaczy. Oczywiście nie wszystkie grupy religijne obiecujące duchowe oświecenie są złe. Nie wszystkie wielopoziomowe biznesy sprzedające super kosmetyki czy super odkurzacze same w sobie są złe i nie wszystkie influencerki sprzedające kursy uzdrawiające prosto z Bali to zło samo w sobie. Bardzo ważne jest, żeby po prostu stanąć z boku i obiektywnie spojrzeć na to, czy grupa lub organizacja, w której działania się angażuję, do której należę, nie wywiera na mnie niewłaściwego wpływu. Ponieważ dzisiaj mówimy o różnych formach izolacji, przygotujmy sobie taką listę, która może być pomocą, by w porę otrzeźwić się lub żeby na przykład dostrzec samodzielnie, chociaż to czasem może być trudne, ale może też pomóc nam dostrzec, czy nasi bliscy, którzy się w jakieś działania takich grup angażują, czy takie osoby na przykład się od nas nie odsuwają albo nie izolują się od społeczeństwa. I takie pytania, które można sobie zadać, to na przykład czy grupa oczekuje, aby poświęcić większość swojego czasu na jej działania kosztem czasu spędzanego z rodziną i bliskimi?
Czy grupa wymaga odmawiania kontaktu z osobami spoza grupy, w tym z rodziną i przyjaciółmi, którzy nie podzielają jej przekonań lub wartości? Czy grupa krytykuje lub wyśmiewa osoby, które nie są jej członkami, twierdząc, że są zagubione lub niewłaściwe? Czy grupa nakłania do rezygnacji z dotychczasowych zainteresowań, hobby lub innych działań społecznych, które nie są związane z grupą? Czy grupa zachęca do przekonywania innych do dołączenia do niej, nawet kosztem narażenia na ryzyko utraty tych relacji? Czy grupa wpływa na twoje przekonania i wartości w taki sposób, że zaczynasz odczuwać konflikt wewnętrzny lub odrzucenie przez swoje wcześniejsze otoczenie? Czy grupa kontroluje twoje życie prywatne, zawodowe i finansowe, ograniczając swoją niezależność i samostanowienie? Czy grupa wywiera na ciebie presję, by wykazać się lojalnością wobec niej poprzez wykonywanie działań, które nie są zgodne z twoim sumieniem lub przekonaniami? Czy grupa stosuje taktyki manipulacji, takie jak poczucie winy, strach czy obietnice wyjątkowych nagród, aby zmusić cię do zgodności z jej zasadami i wartościami? Czy grupa zniechęca do wyrażania krytyki, wątpliwości lub pytań dotyczących jej nauk, praktyk czy przywództwa, traktując je jako objawy słabości czy braku zaangażowania? Te pytania mogą pomóc osobie, która w takie działania się angażuje, zrozumieć, czy grupa, do której należy, może prowadzić do izolacji od rodziny, bliskich czy społeczeństwa. Jeśli większość odpowiedzi na te pytania jest twierdząca, może to wskazywać na negatywny wpływ grupy na życie takiej osoby. I to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że nasz odcinek pomógł wam zrozumieć, dlaczego warto unikać izolacji od świata i jakie to może mieć konsekwencje dla jednostek i dla społeczeństwa jako całości. Pamiętajcie, że warto być czujnym i dbać o swoje relacje z bliskimi oraz odrobinkę angażować się w sprawy społeczne. Dziękujemy więc za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał, jeśli ten odcinek się wam podobał, a poza tym jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki temu będziecie mogli z nami odkrywać tajemnice manipulacji kontroli umysłów w grupach destrukcyjnych i w różnych takich grupach, o których mówiliśmy. Dodatkowo odsyłam do opisu, gdzie znajdują się linki do naszych sklepów internetowych. Jeżeli macie firmę, to oczywiście bardzo chętnie wspomożemy was w jej oznakowaniu i w druku różnych materiałów. Tak, już mogę? Teraz już możesz. Dobrze, dwie sprawy. I pierwsza sprawa to taka, że sobie pomyślałam, czytając te pytania, że zaraz mi się skojarzyło, jak ostatnio do nas przyszedł sprzedawca czegoś, na co ty nie miałeś czasu. Nie prądu. Chociaż prądu też, no tam innej rzeczy. I mi tam walną którymś takim tekstem właśnie... że ty już o tym tyle myślałeś, że to już pora to zrobić. I ja sobie pomyślałam, że oczywiście mówimy tu o bardzo poważnych sprawach, grupach destrukcyjnych, ale też właśnie o takich sprzedawcach, którzy mają często wyszkolone formułki, żeby nas zbić z pantałyku, więc tutaj też tak. Możemy. I druga sprawa, żenujący żart Sary. Sponsorem dzisiejszego odcinka, wiesz co powinno być? Nie. Taśma izolacyjna. A dlaczego? No bo dobrze izolacja, no. Dobrze, jeżeli jakiś producent taśmy izolacyjnej, to wrzucimy w opisie jego link, ale to musiałby się odesłać. Ale był taki sprzedawca, co przyszedł i prąd sprzedawał, przyszedł do mnie po to, żeby się umówić, kiedy do mnie zadzwoni, a potem jak do mnie zadzwonił, to dzwonił, żeby się umówić, kiedy się ze mną może spotkać. I jak dzwonił, to się pytał, czy bardziej panu pasuje czwartek czy piątek? Nie, czy bardziej panu pasuje w czwartek rano czy po południu? Ja mówię, że mną manipuluje on. Nie, w żadnym wypadku. Ale Zacznijmy. Pamiętajcie, żeby oglądać do końca, bo będą sceny po napisach. Tak jest. Do zobaczenia. Znaczy, dzień dobry. Cześć. Ale to dlatego, że nagrywaliśmy to na koniec. Ale początek na koniec. Dlatego się pożegnałem na dzień dobry. To jest scena też po napisach. Tak, dobrze.